kim naprawdę byli szeptyccy. Dlaczego część tego znanego kresowego rodu była wierna Polsce, a część związała się z ukraińskim ruchem narodowym. W tym filmie analizujemy m.in. postać metropolity Andrzeja Szeptyckiego oraz jego rolę w jednym z najtragiczniejszych okresów polsko-ukraińskiej historii. Przyglądamy się także współczesnym kontrowersjom związanym z wypowiedziami przedstawicieli rodu szeptyckich i pytamy, czy historia ma nadal wpływ na relacje Polski i Ukrainy. Jeśli spodoba się Wam ten film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie kanał Zakazane Historie, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga oraz Centurion Finance ASI spółka akcyjna. To była formacja, która niezależnie od tego, o czym pan mówi, o zbrodni wołyńskiej, ale walczyła o niepodległość Ukrainy, walczyła w ramach tego ukraińskiego imaginarium przede wszystkim z Sowietami i to była taka walka beznadziejna. To byli tacy trochę, ze wszystkimi pozytywnymi, negatywnymi konotacjami tego słowa, trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni. Tak, przed kilkoma tygodniami o historycznej roli bojówkarzy z UPA wypowiedział się polski wiceminister nauki Andrzej Szeptycki. Jego słowa padły zaledwie kilkanaście dni po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jednej z ukraińskich jednostek nadał nazwę imienia bohaterów UPA. Nic dziwnego, że po takim kroku ukraińskiego prezydenta wypowiedź polskiego wiceministra nauki Szeptyckiego wywołała w naszym kraju taką burzę. Wielu polityków i dziennikarzy otwarcie pytało, czy Szeptycki czuje się Polakiem, czy też jest Ukraińcem. Jak podkreślali, słowa, jakich użył w swojej wypowiedzi, nie tylko zakłamują polską historię, ale też obrażają uczucia tysięcy Polaków, których przodkowie zostali zamordowani przez bojówkarzy z UPA. Wiceminister Andrzej Szeptycki wywodzi się ze znanego rodu Szeptyckich, który zamieszkiwał polskie Kresy. Jego pradziadkiem był hrabia Leon Szeptycki, którego braćmi byli między innymi Stanisław Szeptycki i Andrzej Szeptycki. Ten pierwszy był generałem polskiej armii i ministrem spraw wojskowych w odrodzonej Polsce, dwukrotnie odznaczonym orderem Virtuti Militari. Ten drugi z kolei był arcybiskupem, metropolitą lwowskim i halickim obrządku grekokatolickiego. O ile ten pierwszy identyfikował się z Polską, o tyle ten drugi związał swoje narodowe uczucia z Ukraińcami. Ale takie właśnie były podziały w rodzinie Szeptyckich. Być może więc obecny nasz wiceminister nauki identyfikuje się dzisiaj z Ukraińcami, a nie Polakami. W każdym razie jego wypowiedź na temat roli bojówkarzy z UPA mogłaby na to wskazywać. Rodzina Szeptyckich zawsze odgrywała ważną rolę w relacjach pomiędzy Ukraińcami a Polakami, ale nie zawsze była to rola pozytywna. Nas najbardziej może jednak zastanawiać rola, jaką w czasie II wojny światowej odegrał grekokatolicki arcybiskup Lwowa Andrzej Szeptycki. Warto więc przyjrzeć się jego postaci, zwłaszcza, że już niebawem może zostać beatyfikowany. Roman Maria Aleksander Szeptycki, bo tak brzmi jego pełne nazwisko, urodził się 29 lipca 1865 roku w Przyłbicach, niedaleko Przemyśla. Po ukończeniu studiów prawniczych zmienił obrządek katolicki na grekokatolicki i wstąpił do grekokatolickiego zakonu bazylianów, w którym przyjął imię Andrzej. Jednocześnie wyparł się polskości na rzecz Ukrainy. Już wtedy Szeptycki marzył o przyłączeniu cerkwi prawosławnej na Kresach do kościoła grekokatolickiego i zbudowaniu
niepodległego ukraińskiego państwa. Mając zaledwie 34 lata, Szeptycki został mianowany biskupem stanisławowskim, a rok później metropolitą Lwowa. Tę ostatnią funkcję pełnił niemal pół wieku. Był więc przywódcą Kościoła grekokatolickiego w czasach największych konfliktów pomiędzy Polakami a Ukraińcami. Z jednej strony w tym czasie doszło do odrodzenia niepodległej Polski, z drugiej strony dążenia niepodległościowe Ukraińców stawały się coraz silniejsze. Siłą rzeczy rola metropolity Szeptyckiego od początku była bardzo trudna, wymagająca od niego działań, aby poskromić ukraińskie zapędy, których ofiarą coraz częściej byli Polacy. Pierwszym tego sprawdzianem był listopad 1918 roku, gdy Polska odzyskała niepodległość. Na południowym wschodzie wybuchła wówczas wojna z Ukraińcami, prowadzona przez nich pod hasłem Lachy za San. Ukraińcy zajęli prawie całą Galicję Wschodnią i zaatakowali zdominowany przez Polaków Lwów. W maju 1919 roku lwowskie Orlęta wraz z przybyłymi z Krakowa i Przemyśla posiłkami zdołały jednak odeprzeć ukraińskich agresorów. Ci ostatni zdążyli jednak dopuścić się wielu mordów na polskiej ludności cywilnej i sprofanowali wiele katolickich świątyń. W Wiśniewie jednego z katolickich kapłanów zakopano żywcem głową w dół, a w Stanisławowie 7 chłopcom wyłupiono oczy i obcięto języki. Jeden z ukraińskich rozkazów mówił wtedy wprost: pamiętaj, ukraiński żołnierzu, że dopóty nie będzie spokoju ani dobra na ukraińskiej ziemi, dopóki tu żyć będzie polskie nasienie. Lwowski metropolita rzymskokatolicki arcybiskup Józef Bilczewski skierował wówczas do metropolity Szeptyckiego odezwę, aby ten potępił ukraińskie barbarzyństwo. Ale Szeptycki pozostał głuchy na to wezwanie. Tymczasem jego sprzeciw na pewno miałby wpływ na działania ukraińskich napastników, ponieważ to Szeptycki miał wtedy największy wpływ na życie narodowe, polityczne i religijne Ukraińców. Metropolita dobrze wiedział o zbrodniach, jakich dopuszczali się wtedy jego ukraińscy pobratymcy, ale nic nie zrobił. Tak samo postępował w czasie II wojny światowej, gdy odżyła idea zbudowania niepodległej Ukrainy. Było nawet jeszcze gorzej. Szeptycki popierał działania ukraińskich nacjonalistów spod znaku OUN-UPA. Za jego zgodą w drukarni zakonu bazylianów w Lwowie drukowany był dekalog ukraińskiego nacjonalisty, w którym było otwarte wezwanie do zbrodni na wrogach ukraińskiego narodu, wśród których Polacy byli najważniejsi. Za przyzwoleniem Szeptyckiego podziemia jego katedry służyły za magazyn broni, która potem posłużyła ukraińskim nacjonalistom do napaści na Polaków. Слава Україні! Героям слава! Слава героям! Podległe Szeptyckiemu grekokatolickie duchowieństwo już we wrześniu 1939 roku budowało specjalne pogrzebowe kurhany, w których symbolicznie chowano Polskę, wyrażając przy tym wielką radość. Szeptycki na to zachowanie swojego duchowieństwa również dał przyzwolenie. Metropolita nigdy też nie nazwał po imieniu ukraińskich zbrodni na Polakach i nigdy nie potępił ukraińskiego szowinizmu spod znaku OUN-UPA. Mało tego, zaaprobował nawet pomysł, aby do bojówek ukraińskich nacjonalistów oddelegowani zostali grekokatoliccy kapłani, którzy potem święcili topory, siekiery i widły, którymi zabijano Polaków. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Україні! W czasie organizowanych przez grekokatolickich księży nabożeństw odczytywano list zapowiadający wypełnienie polską krwią rzek i jezior, bo jak podkreślano w tym liście, Ukraina musi być czysta jak łza
lub szklanka wody. Треба наповнити ріки і озера польською кров'ю, бо Україна має бути чиста, як шклянка води. Grekokatolicy kapłani otwarcie nawoływali do mordowania Polaków. Niejaki ksiądz Ołeksiuk w Wojniłowie już w 1941 roku wzywał do tego swoich wiernych słowami: musimy przysiąc, że nie spoczniemy, aż wszyscy nasi wrogowie, łącznie z małym dzieciątkiem, zniszczymy z powierzchni naszej ukraińskiej ziemi. Nie trzeba zważać na nic i nie kierować się sumieniem, bo dzisiaj wybiła dla nas godzina walki z wrogiem. Do walki tej wzywa nas Matka Ukraina. Kto tego nie posłucha, niechaj będzie przeklęty, niech będzie zniszczony i zapadnie się pod naszą ziemię. Z kolei inny grekokatolicki ksiądz, Pałachicki w monasterzyskach, mówił wprost do swoich wiernych, że zabić Polaka to wcale nie grzech. Metropolita Szeptycki nigdy na to nie zareagował. Wiedział o palonych polskich chatach, bezczeszczonych polskich świątyniach i kaplicach oraz bestialskich mordach tysięcy Polaków, bo wiedzieli o tym wszyscy. Jak na to zareagował? Wystosował list pasterski do swoich wiernych zatytułowany „Nie zabijaj”. Tyle tylko, że w tym liście pasterskim za największą zbrodnię uznał zabicie Ukraińca przez Ukraińca. Nie wspomniał ani jednym słowem o polskich ofiarach. Gdyby Szeptyckiemu rzeczywiście zależało na zatrzymaniu zbrodni na Polakach, swoje duszpasterskie siły połączyłby z polskim duchowieństwem albo ze Stolicą Apostolską, której nawet o dziejącym się ludobójstwie na Polakach nie raczył poinformować. O potępienie aktów banderowskiego ludobójstwa na Polakach dwukrotnie osobiście prosił go katolicki metropolita Lwowa biskup Bolesław Twardowski. Szeptycki w końcu odpowiedział Twardowskiemu w liście, w którym skreślił między innymi słowa: najbliższe prawdy może będzie powiedzieć, że wiele zła prawdopodobnie robią bandyci, wiele komuniści. Bandy żydowskie często prawdopodobnie uprawiają prywatne rozrachunki, ale oskarżać Ukraińców o wszystkie zabójstwa Polaków jest co najmniej rażącą niesprawiedliwością. Ale Szeptycki nie tylko był bierny wobec ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. Z honorami witał zawsze Niemców. Nakazał też swojemu duchowieństwu odprawiać msze za niemieckich wyzwolicieli. W lipcu 1941 roku wystosował entuzjastyczny list do Hitlera. Nawet gdybyśmy chcieli wytłumaczyć ten list jego zajadłym antybolszewizmem, to i tak nie ma ku temu wystarczającej podstawy, bo zaraz po wycofaniu się wojsk niemieckich przed nacierającą Armią Czerwoną Szeptycki wystosował podobny list do Stalina. Tym samym zaprzeczył swojemu rzekomemu antybolszewizmowi. Hańbiących gestów i decyzji ze strony Szeptyckiego było w czasie wojny wiele. Z kolei takich, które zasługiwałyby na szacunek, bardzo niewiele. Na pewno do tych ostatnich należy zaliczyć jego udział w uratowaniu grupy lwowskich Żydów przed zagładą. Ale to za mało, aby dowieść heroiczności cnót Szeptyckiego. W procesie beatyfikacyjnym, który to proces, jak już wspomnieliśmy, jest na ukończeniu. Ale stało się tak dzięki kluczowej decyzji papieża Franciszka, który w 2015 roku zatwierdził dekret o heroiczności cnót Szeptyckiego. Papież zrobił to pomimo protestów rodzin ofiar UPA. Co jeszcze bardziej ciekawe, procesowi beatyfikacyjnemu Szeptyckiego nie sprzyjali wcześniej papieże Paweł VI, Jan Paweł II i Benedykt XVI. Żaden z nich nie chciał podpisać wspomnianego dekretu. Zrobił to dopiero papież Franciszek. Najprawdopodobniej stało się tak za sprawą intensywnego lobbingu ze strony środowisk ukraińskich zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Polski episkopat
nie zaprotestował przeciwko decyzji papieża Franciszka. Wśród naszych hierarchów zabrakło męża stanu na miarę prymasa Wyszyńskiego, który dwukrotnie zablokował proces beatyfikacyjny Szeptyckiego. Jak widać, stolicę apostolską w czasach Franciszka dopadła swoista schizofrenia, bo z jednej strony potępiła ona nacjonalistyczne ideologie, a z drugiej strony podjęła decyzję, która może sfinalizować proces beatyfikacyjny Szeptyckiego, który w czasie wojny kolaborował z ukraińskimi nacjonalistami i hitlerowskimi Niemcami. Tak czy inaczej, w rodzinie Szeptyckich zawsze byli tacy, którzy czuli się Polakami i tacy, którzy zamiast Polski wybierali Ukrainę. Być może więc obecny polski wiceminister nauki Andrzej Szeptycki, przedstawiając swoją egzegezę historycznej roli bojówkarzy z UPA, wybrał tę drugą opcję, ukraińską. Zakazana historia Sowietów to druga moja książka w serii wydawnictwa Fronda, którą warto przeczytać. Opowiadam w niej historię sowieckiego państwa, najbardziej zbrodniczego państwa w dziejach świata. Warto ją poznać, bo współczesna Rosja, jego spadkobierczyni, znowu dąży do podbicia narodu. Książkę można nabyć z moim autografem, a nawet możliwa jest osobista dedykacja. Jest wciąż do nabycia moja książka Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia w Polsce. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego działania, o których nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze filmów na kanale Zakazane Historie i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Klupiński z Luksemburga i Centurion Finance Asi Spółka Akcyjna, a także srebrnym patronom, wśród których są pani Anna Zawadzka oraz panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum SA. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania kanału Zakazane Historie, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.